Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet, na którym oprócz rad z dupy i filmów o niczym możecie delektować się widokami, jakie towarzyszą kierowcy podczas jazdy motocyklem. A skoro już tu jesteście, skoro skusił Was tytuł, to tak, dziś będziemy rozkminiać, a w zasadzie to ja będę przedstawiał Wam moje przemyślenia, dlaczego nie ma jeszcze spopularyzowanych na dużą skalę motocykli elektrycznych. A o jakiej skali mówimy? Motocykli i skuterów elektrycznych w naszym kraju jest około 11 800 sztuk, a motocykli i skuterów spalinowych według różnych źródeł jest około 1,6 miliona sztuk motocykli i 1,1 miliona sztuk skuterów. Czyli jak dobrze policzyłem, to jakieś 0,4% to elektryki. A więc zapraszam na film! Jak zapewne wiecie lub nie, choć przy tym całym eko, jaki serwowany jest w telewizji, na ulicach, Stop Smog Go Hybrid, czy w innych środkach przekazu, aż dziw bierze, że jeszcze udając się do salonu Yamahy, doradca nie mówi do Was tak. Panie Tomku, piękny wybór ten Tracer 9 GT, na pewno będzie Pan zadowolony, ale chciałbym Panu zaproponować wersję hybryd. Za jedyne 10 000 złotych więcej, bądź Tracera 9 EGT, który ma zasięg aż 79 km na jednym ładowaniu. To potężna oszczędność na paliwie, a cena zaczyna się już od 89 999 zł. Takich sytuacji nie ma, a na drogach wciąż widać standardowe benzynowe motocykle. No okej, ale dlaczego to tak wygląda? Mam kilka swoich przemyśleń, którymi chciałbym się z Wami podzielić, ale może i Wy macie jakieś swoje przemyślenia, może jakaś teoria spiskowa? Dajcie znać w komentarzu pod filmem. Okej, a więc jako oczywista oczywistość na pierwszym miejscu ląduje argument, który w mojej opinii jest niepodważalny i którego nie da się tak łatwo zastąpić, odtworzyć, nie wiem jak to powiedzieć. Czyli warkot wydechu i praca silnika. Ryk akcesoryjnego wydechu, kiedy silnik jest wkręcany na obroty, to chyba najbardziej rozpoznawalny sygnał, że zbliża się jakaś piękna bestia. Ten warkot, czy to jedno-, dwu-, czy czterocylindrowego silnika, jest nierzadko jednym z kluczowych czynników przy wyborze konkretnego modelu motocykla. Wsiadając na motocykl, czuć te wibracje płynące z pracującej jednostki napędzanej paliwem. Ktoś mógłby powiedzieć, że dźwięki silników bądź wydechów są już tworzone sztucznie przez marki premium, które w autach montuje głośniki, które mają za zadanie imitować rasowe brzmienie silnika, a raczej wydechu. Ale nawet najlepszy głośnik pod autem nie będzie równał się z dźwiękiem akcesoryjnego systemu wydechowego. A jaki dźwięk wydają elektryki? Spalinowe, elektryczne, spalinowe, elektryczne. A więc chyba wszystko jasne. 1-0 dla spalinowych. Kolejna kwestia, jaką trzeba poruszyć, to na jak długą jazdę pozwalają takie elektryki, czyli zasięg. Otóż z informacji, które udało mi się uzyskać, to motocyklem czy skuterem elektrycznym maksymalny zasięg to około 100 km. Owszem, na dobrym skuterze elektrycznym koszt przejechania 100 km będzie dużo niższy jak na takim samym skuterze z silnikiem benzynowym, ale trzeba pamiętać, że ceny zakupu takiego nowego skutera elektrycznego będą znacząco wyższe niż benzynowego. Poza tym, zakładając, że nasz omawiany skuter czy motocykl elektryczny ma te 100 km zasięgu, to jest on uzależniony od wielu czynników, jak chociażby waga kierowcy, warunki atmosferyczne, czytaj temperatura, w której się poruszamy, czy prędkość, która im wyższa, tym bardziej drastycznie drenuje baterię. Motocykle spalinowe oczywiście też pracując w maksymalnym zakresie obrotów spalają duże ilości benzyny, ale bądźmy szczerzy, jak wsiądę na Fazera i zrobię 100 km w mieście z prędkością średnią 30 na godzinę, a następnie 100 km w trasie z prędkością średnią 120 km na godzinę, to spalanie wcale nie będzie jakoś znacząco różniło się, jak zapakuję swój kufer na maksa, wsiądzie mój plecaczek, spalanie zawsze będzie oscylowało między te 6 a 7 litrów.
Fazerem zawsze robiłem i nadal robię od 200 do 300 km przebiegu na baku, a są motocykle o pojemnościach od 125 w górę nawet do 600 cm3, które robią między 400 a 600 km na baku. A jak to bywa w silnikach elektrycznych, im wyższa waga, tym większe opory toczenia się, tym mniej wydajne są aktualnie produkowane baterie. Widać to bardzo dobrze w wielu testach aut elektrycznych, które można znaleźć na naszym rodzimym YouTubie. Poza tym auta są bardzo aerodynamiczne, a motocykl, jakby go nie zaprojektować, to kierowca zawsze będzie robił za mniejszy czy większy żagiel. A skoro już przy zasięgu jesteśmy, to spójrzmy na kolejny czynnik, który w przypadku motocykli spalinowych jest bezproblemowy, a w przypadku elektryków bardzo kłopotliwy. Tankowanie. Jak chcemy z Gdańska do Zakopanego pojechać ze swoją dziewczyną, to mamy do pokonania trasę około 688 km. No liczmy 700 km dla ułatwienia. Tak więc jak jadę fazerem, który w trasie pozwala mi przejechać spokojnie te 250-300 km, to muszę mieć świadomość, aby co te 180-220 km maksymalnie zatankować. Dlaczego tak? Bo lubię być spokojny podczas podróży, że nie dojdzie do głupiej sytuacji. A więc co te 180-220 km staję na te 10 minut na stacji benzynowej i w tym czasie zatankuję i zjem hot doga i ruszam dalej. Na pokonanie trasy mam maksymalnie 3 tankowania. A jak ruszylibyśmy takim elektrykiem z zasięgiem 100 km, to pierwsza rzecz, jaka jest ogromną przeszkodą, to to, że musimy bardzo skrupulatnie zaplanować postoje na stacjach ładowania, których w naszym kraju nie ma za wiele, bo dane podają, że jest ich niecałe 1700. Mało? Dużo? Dajcie znać w komentarzu. Ale oznacza to ni mniej, ni więcej, że nie możemy się na byle jaką stację wybrać i sobie podładować. A nawet jak planujecie sobie dla bezpieczeństwa co te 80 km ładowanie, czyli do Zakopanego, dojedziecie po 8-9 ładowaniach. Dla porównania fazera zatankowaliśmy 3 razy maksymalnie. To takie tankowanie motocykla czy skutera elektrycznego nie trwa 60 sekund jak w przypadku pojazdu spalinowego. Ładowanie takich motocykli nawet na stacjach szybkiego ładowania może wynosić nawet i kilka godzin. A nawet jak mówimy o gniazdkach domowych, takich jak podłączamy telewizor czy odkurzacz, to czas ładowania wydłuża się jeszcze bardziej. Można gdzieniegdzie przeczytać, że są ogniwa i maszyny pozwalające naładować 80% baterii w około 50 minut. Ale ponownie, to jest prawie godzina i mamy 80%, więc do tych 100% niech ładuje się równą godzinę. To sam czas tankowania naszego elektryka w drodze do Zakopanego to co najmniej 8-9 godzin. Kolejny punkt, który jest wyzwaniem, to składowanie tej energii potrzebne do napędzania naszego motocykla, do tego zasięgu, czyli bateria, waga i wielkość. Wiecie, trzeba sobie też powiedzieć, że w samochodach zamiast ciężkiego silnika diesla czy benzynowego i jego osprzętu można włożyć silnik elektryczny i dużo baterii i masa samochodu wciąż będzie podobna. A że baterii w samochodach elektrycznych jest nawet kilkaset kilogramów, to i można zacząć myśleć o mocy, o zasięgu takich pojazdów, które nierzadko wynoszą kilkaset kilometrów. Natomiast skuter czy motocykl spalinowy, który sam w sobie waży te 150-200 kg, jak wyciągniemy silnik, to ile tych baterii włożymy? No nie za dużo, a każda następna bateria to większa waga. W Tesli jest około pół tony baterii. Pół tony! Dzięki temu auta te mają bardzo dobre osiągi, jeżeli chodzi o dystans przejechany, jak również o przyspieszenie. Poza tym w aucie łatwiej jest zmieścić taką masę baterii, układając je na przykład pod podłogą, a w motocyklu, w takim fazerze, nawet jakby zrezygnować z silnika, to ile tam wejdzie tych baterii, tych akumulatorów? Tak więc dopóki nie będziemy mieli nowych form składowania baterii, przede wszystkim lżejszych, mniejszych i szybciej ładowalnych, dopóty nie będziemy mieli pełnoprawnych motocykli elektrycznych, którymi bez stresu będziemy mogli wybrać się w podróż po Europie. Ale żeby nie było, że te elektryki to takie złe, takie niedobre, to powiedzmy sobie, gdzie sprawdzają się elektryczne motocykle, skutery. Sprawdzają się jako komunikacja dla ludzi, co mają prawo jazdy i wsiadają okazjonalnie na tego typu maszyny. Jak można zobaczyć w większych miastach, oprócz elektrycznych hulajnóg mamy elektryczne skutery, które bez problemu i bez żadnych zbędnych formalności możemy wynająć i pojechać na drugi koniec miasta za względnie nieduże pieniądze.
Jeżeli ktoś mieszka w mieście, posiada jakiś garaż, podjazd, to taki toster na kółkach może sobie w nocy ładować i te 15-20 km w jedną stronę dojechać za grosze, zwłaszcza jak ładuje w godzinach nocnych w taryfie nocnej. A kończąc ten mój przydługi wywód, na dzień dzisiejszy nie widzę możliwości, aby szanowne grono motocyklistów masowo sprzedawało swoje pierdziawki i przerzucało się na odkurzacze na kółkach. Ale może się mylę. A może powiecie, czego oczekiwalibyście od motocykla elektrycznego? Dajcie znać w komentarzu. Przypominam również o subskrybowaniu kanału. Na razie, cześć!